Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was cardigan. Jest to cardigan, który pokazywałam już przy promowaniu sweterka Coral, sweterka, którego robiliśmy raglanem od dołu dookoła, takim siateczkowym ściegiem. Ten sweterek cieszy się bardzo popularnością, bardzo się cieszę, że Wam się podoba. Ja z niego skorzystam, jestem bardzo zadowolona i postanowiłam zrobić taką wersję rozpinaną, wersję cardiganową, wersję sweterka takiego właśnie luźnego. Z tym, że różnica jest taka, że oczywiście przerabiając ten wzór siateczkowy tam i z powrotem uzyskujemy troszeczkę inny efekt, ale uważam, że wcale nie gorszy. Też jest bardzo fajny, ładny, lekki i stabilny. On się troszeczkę różni naprawdę, może właśnie tym, że musimy inaczej te rzędy wykonywać, ale naprawdę fajny. Jeśli chodzi o sposób robienia tego sweterka, cardiganu, to oczywiście ja postanowiłam go zrobić znowu raglanem. Mam nadzieję, że lubicie tego typu sweterki, ponieważ no, one po prostu bardzo ładnie się układają, leżą i ładnie się też po prostu szybko, fajnie przerabia. Ten cardigan przerabiałam na dużym szydełku, na szydełku aż 4,5, więc on się naprawdę bardzo szybko robił, prawie że sam, można by powiedzieć. I co? I zaczynamy właśnie od góry. Przerabiamy sobie razem tutaj ten korpus, rękawki, tą część. Wydzielamy później część na rękawę, robimy osobno, tam i z powrotem i dorabiamy dół. Na samym końcu, jeszcze zanim zrobimy ściągacz i obrąbienie, ja postanowiłam sobie zrobić kaptur. Zawsze mi się marzył taki luźny, lekki cardigan z kapturem. Co prawda pełni bardziej on rolę dekoracyjną niż jakąś ochronną, ale właśnie tego typu cardigany ładnie wyglądają z kapturem. Oczywiście, jeżeli nie chcecie kaptura, to ja mówię w trakcie robienia filmiku, że można tą część pominąć i po prostu przejść do części, kiedy ja już właśnie wykańczam sobie tym tutaj takim ściągaczem, żeby sobie właśnie nadać formę temu cardiganowi. Tak jak widzicie, jest właśnie przeprowadzony jeszcze tutaj taki ścieg dookoła, tak naprawdę tam i z powrotem. I właśnie na samym końcu, o, taki długi cardigan, przyrabiamy sobie ściągacz i później tym samym ściegiem, kończąc ściągacz, właśnie dorabiam sobie tą część, którą tutaj widzicie. Ja bardzo ubolewam na tym, że faktycznie ten cardigan chciałam zrobić sobie czarny, no bo niestety właśnie na filmiku może nie być widać do końca wszystkiego, ale pierwszą część, tą, którą pokazuję tutaj raglan, postanowiłam po prostu pokazać w innym kolorku, a dalszą część staram się na bardzo dużym przybliżeniu, czasami aż takim trochę dziwnym, pokazywać Wam, jak to wygląda i też oczywiście tłumaczyć, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że pomimo, że jest czarny, to dostrzeżycie jego piękno i że też Wam się spodoba. Właśnie jeśli chodzi o tą linię raglanową, to ja oczywiście też tutaj wykonuję sobie takie bąbelki, z tym, że właśnie tam i z powrotem to one się tutaj tak dosyć ładnie układają, tak jak widzicie, na przemian. Wygląda to bardzo ładnie. Mi to się tak spodobało, że ja postanowiłam przedłużyć sobie tą linię, stosując ją również tutaj na boku, w miejscu, gdzie tak naprawdę zawsze mamy szef. Tutaj tego szwu nie ma, po prostu jest taka dekoracja. Tak się śmieję, że szef, wiadomo, że przy tych raglanach tak naprawdę szwu nie ma, bo po prostu pracujemy po połączeniu sobie, odłączeniu rękawów, tak naprawdę tam i z powrotem przez przód, tył i znowu przód, więc to jest taki po prostu dekoracyjny szef. Mam nadzieję, że również Wam się tutaj spodoba. Mam nadzieję, że to na tym czarnym coś tutaj zauważycie. I że oczywiście wybierzecie sobie swój ulubiony kolorek i też podejmiecie próbę zrobienia sobie takiego cardiganu. Mój cardigan, słuchajcie, ja postanowiłam wykończyć takim dosyć sporym ściągaczem. Ja lubię, jak mi się tutaj właśnie na dole gdzieś ta robótka ściąga. Nie chcę mieć takich właśnie dosyć szerokich, więc u mnie jest troszeczkę taki ściągający. Ten sam ściągacz oczywiście wykorzystałam na rękawę. Rękawę zrobiłam sobie 3/4. Rękawę również robimy tam i z powrotem, więc jakiś taki delikatny szef widać, ale powiedziałabym, że nie aż tak bardzo. I okej, to jest projekt tego cardiganu, mniej więcej tak Wam przedstawiłam. Ja oczywiście w trakcie robienia wszystko tłumaczę. Oczywiście jest jeszcze jeden guziczek, u mnie wystarczy jeden, ma po prostu tutaj spinać całość i tyle. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te guziki, to ja na końcu gdzieś tam mi się przypomniało, że można zrobić guziki, więc żegnając się już z Wami, jeszcze tam Wam mówię, że można taki guziczek zrobić i pokazuję właśnie, jak sobie ewentualnie przerobić taką dziurkę.
Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o to, z czego ja zrobiłam, to ja oczywiście zrobiłam z tego samego, co tutaj ten sweterek, więc znowu użyłam sobie włóczki Alize Bella. Mi się udało zmieścić w 5 motkach, czyli 500 gram. Natomiast jeśli planujecie większy, szerszy, to trzeba tych motków zakupić więcej. Ja natomiast mam jeszcze propozycję zamiany tej włóczki, na przykład na Alizę Diva. Aliza Diva to jest włóczka, która ma bardzo podobną gramaturę. One się naprawdę niewiele różnią. Ta ma 350 metrów, a ta ma 360 w 100 gramach, więc naprawdę bardzo podobne. Natomiast Aliza Diva to jest taka włóczka 100% mikrofibra. Jeżeli korzystacie z niej, lubicie ją, to ja jak najbardziej właśnie polecam na ten kardigan zrobienie sobie z tego typu włóczki. Ona ma taki efekt właśnie jedwabiu i ona na pewno, jeśli chodzi o sweterki rozpinane, czy takie właśnie przewiewne na lato, jak najbardziej się nadaje. Nie będzie może tak chłonąć właśnie też tej wilgoci i też taki nada połysk elegancji. Ja mam tutaj w kolorze bieli, czerni, nie wiem czy to do końca widać, o co mi chodzi, może dla porównania, tak, te kolory się mniej więcej tutaj mamy w środku Alize Bella przedstawiają. Także jeśli wolicie taką wersję bardziej ekskluzywniejszą, ładniejszą z połyskiem, to polecam na przykład właśnie użyć Alizy Diva. Ok, czyli co? Jeśli Wam się podoba, to standardowo łapki do góry, subskrypcje, komentarze, a ja już zapraszam Was na film. I zanim zaczniemy robić nasz kardigan, oczywiście musimy sobie przerobić próbkę. Ja tą próbkę pokażę Wam na białej włóczce, ponieważ na czarnej nie byłoby zbyt wiele widać, dlatego u mnie już widzicie gotowy korpus i ja postaram się go właśnie wytłumaczyć tutaj na białej włóczce. Jeśli chodzi o to, od czego zaczynamy. Oczywiście przerabiamy próbkę i mniej więcej po przerobieniu próbki musimy sobie oszacować, jaką tutaj szerokość będzie miał dekolt. Mój dekolt, powiedzmy, że w tym momencie ma około 31 cm. On wiadomo troszeczkę idzie takim tutaj skosikiem, ale ja mam około powiedzmy 31 cm i tak sobie mniej więcej planowałam, więc pokażę Wam, jak sobie właśnie obliczyć, ile tych oczek trzeba nabrać, ale na początek pokażę Wam próbkę. Ja pokażę Wam oczywiście na mniejszej próbeczce, bo tak będzie mi wygodniej. Tą próbkę zaczynam od szydełka 4 mm, ponieważ wiadomo, ta pierwsza taka część, żeby nie była zbytnio rozciągliwa, przerabiam sobie o połowę mniejszym szydełkiem. I teraz nabieramy sobie dowolną liczbę oczek, to znaczy może być około 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i robię sobie jeszcze jedno oczko brzegowe. I znowu odwracam sobie mój łańcuszek, tu jest przód łańcuszka, pracuję na tylnej pętelce, robię narzut i robimy zwykłe półsłupki z narzutem, czyli wbijamy się w tylną pętelkę, przekładamy włóczkę i przekładamy przez 3. Czyli wykonujemy zwykłe półsłupki z narzutem. Oczywiście nie pomijamy żadnego oczka, staramy się tutaj robić luźno. I właśnie ten pierwszy rządek przerabiam sobie tym moim mniejszym szydełkiem, żeby właśnie dekolt nie był zbytnio taki rozciągnięty. I przerobię sobie do końca. Mam przerobiony już rządek 20 półsłupków nawijanych. Oczywiście tak naprawdę jeśli robicie po próbkę, lepiej zrobić z większej ilości oczek, bo wtedy będzie bardziej miarodajne. Ale ja tylko pokazuję tutaj wzór, żeby już nie pokazywać na reglanie zbyt długo wzoru. Więc to są półsłupki nawijane. I robimy znowu oczko do góry i zawijamy robótkę. I słuchajcie, ten wzór jest bardzo, bardzo prosty, ponieważ tak naprawdę robimy cały czas półsłupki nawijane, ale wbijamy się w 3 pętelki. Raz, 2, 3. Zazwyczaj, kiedy robimy zwykłe półsłupki, wyszukujemy tylko tego oczka, mamy wtedy 2 pętelki, a tutaj wzór jest uproszczony, ponieważ jak gdyby wbijamy się pomiędzy tymi słupkami, zabierając tak naprawdę na szydełko wszystkie tutaj 3 pętelki. I oczywiście ja tutaj już zmieniam sobie szydełko na 4,5, docelowo właśnie będę pracowała na 4,5 i przerabiamy, słuchajcie, cały czas tak samo. Naprawdę wzór bardzo prosty, robiony tam i z powrotem, więc cały czas tak samo się wbijamy. I przerabiamy sobie tutaj luźno. Pamiętajcie, żeby się właśnie wbić pod te 3 pętelki. Oczywiście jeśli robicie próbkę, warto ją sobie zrobić trochę dłuższą, bo na takiej krótszej jeszcze może nie do końca Wam wejść dobra liczba oczek.
I zobaczcie, że ja się tutaj, te pierwsze może tak jest bardziej ścieśnięty, bo używaliśmy mniejszego szydełka, ale już w kolejnych rzędach będzie po prostu, będą te dziurki większe i będzie łatwiej się wbijać. I ja przerobię sobie już znowu do końca, do ostatniego oczka. I w ostatnim oczku oczywiście możemy wbijać się w 3 pętelki, jeśli je widzicie, bądź po prostu w całe oczko też może być wbite. To tak naprawdę ten koniec nie tworzy jakiegoś wielkiego wzoru, więc nie jest wygodniej wbijać się w 2 pętelki. I znowu oczko do góry i odwracamy chrobótkę. Oczywiście jeśli nie potraficie rozpoznawać oczek początkowych i końcowych, warto sobie je znacznikami zawsze zaznaczyć. Wtedy na pewno się nie pogubią. I znowu zobaczcie, wracamy i znowu przerabiamy w to samo. Tylko tutaj pamiętajcie, że pracując tam i z powrotem, zobaczcie, jak wykonywaliśmy tutaj słupek, to do niego oczko było tutaj. Natomiast już przerabiając właśnie z powrotem, żeby przerobić ten słupek, mamy tutaj oczko. Jest jak gdyby właśnie na odwrót i to jest właśnie w tym reglanie ważne, bo tam będziemy tworzyć właśnie te bąbelki i trzeba będzie sobie po prostu dobrze zaznaczyć te bąbelki, żeby się nie pomylić. No i oczywiście robimy znowu to samo, narzut, wbijamy się i półsłupki z narzutem pod 3 pętelki. Ten wzór będzie troszeczkę inaczej wyglądał niż jak przerabiałam go w okrążeniach, ale wydaje mi się, że też jest w miarę fajne i warto sobie rozpatrzeć zrobienie takiego kardiganu. Oczywiście w każdym kolorku też wygląda inaczej, więc dobierzcie po prostu kolor, który Wam się najbardziej spodoba. I zobaczcie, że ja tak naprawdę tutaj przerabiam cały czas tak samo, czy w prawo, czy w lewo i tak będziemy właśnie sobie przerabiać kardigan. I zobaczcie, że im dłużej, im więcej przerobicie, im wyżej, tak naprawdę dopiero uzyskamy miarodajną próbkę, bo wzór może się jeszcze w trakcie przerabiania rozszerzyć bądź też zwęzić, więc warto brać pod uwagę tą górną krawędź do mierzenia, którą właśnie tutaj przerabiam. I znowu doszłam sobie już do końca. I tutaj mówię, albo znaczycie, albo pamiętacie, które oczka są ostatnie, tak żeby ich po prostu nie pogubić. No i słuchajcie, tyle. To jest tak naprawdę wszystko. Znowu odwracam i znowu rozszerzam sobie i przerabiam. I to jest nasza próbka. Ja powiedzmy nie przerabiam więcej. Wy oczywiście musicie sobie przerobić ją wyższą. I teraz na podstawie tego, ile nabraliście tutaj oczek, można sobie właśnie ściągnąć miarę, tak? U mnie było tutaj około 20 oczek i zobaczcie, te 20 oczek zajmuje mi tutaj około 14,5 cm. Być może doszłoby do 15, gdybym zrobiła wyżej. Słuchajcie, ja już zdjęłam sobie zmiarę z troszeczkę większej liczby oczek, więc ja pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. I teraz właśnie po zrobieniu naszej próbki zdejmujemy miarę. Ja zrobiłam wcześniej taką próbkę i nabrałam sobie troszeczkę więcej oczek, więc ja nabrałam sobie 30 oczek, żeby właśnie moja próbka była bardziej miarodajna. I te 30 oczek u mnie dało mi 20 cm. Więc jeśli chodzi o dekolt, tak jak mówiłam, jedna z moich krawędzi, ta pierwsza taka tutaj, ta co tutaj Wam pokazywałam, ma około 31 cm, więc jeśli sobie napiszemy pod centymetrami 31 cm, to znajdziemy liczbę potrzebną oczek. I właśnie metodą krzyżową, matematyczną, znowu używamy tego samego. Ja wiem, że się powtarzam, ale być może ktoś ogląda po raz pierwszy, to może mu się to przyda. Czyli mnożymy najpierw ze sobą te wartości, a później dzielimy sobie przez 20. I wtedy wyjdzie Wam liczba potrzebna oczek tak naprawdę na dekolt, ale tylko z jednej strony. Żeby powstał obwód, musimy wiadomo zrobić sobie razy 2. Ja tutaj nie chcę się już w matematykę bawić. Mi mniej więcej wychodziło w sumie muszę około 46 oczek, natomiast tak jak mówiłam, muszę zrobić to razy 2, bo wiadomo, robimy raglan, więc robimy go w obwodzie, więc moja szukana liczba oczek wyszła około 92 oczek. Tak jak mówię, tutaj wyszło około 46, jest tam jakaś liczba po przecinku, 45, możemy zaokrąglać w każdą stronę. Ja postanowiłam, że nie będę dodawać, tylko więcej sobie po prostu ujmę i zrobiłam sobie 92 oczka.
I słuchajcie, teraz jeśli chodzi o rozplanowanie tych 92 oczek. Pamiętajcie, żeby zawsze brać liczbę parzystą. Nawet jeżeli Wam tu coś wyjdzie po przecinku, to zaokrąglajcie albo jedną oczko wstecz, albo właśnie do przodu, no bo na liczbie nieparzystej nic nam się nie uda. I zobaczcie, mamy teraz nasz typowy raglan, czyli ja sobie tutaj zaznaczę moje punkty, w których będziemy robić. Mamy tył, mamy przód, który będziemy dzielić na pół i mamy nasze rękawki. I mam w sumie 92 oczka do rozplanowania. Oczywiście z tych 92 oczek ja muszę odjąć sobie 4 oczka, ponieważ to pójdzie nam na raglan, czyli po jednym oczku tutaj robimy na raglan. Czyli tak naprawdę zostaje mi do rozdysponowania 88 oczek. Tak? Zgadza się? Mam nadzieję, że to widać. I słuchajcie, jak ja robię? Ja te 88 oczek dzielę sobie na razie na pół. Na pół, czyli tu wychodzi mi ładna liczba 44, dlatego że jak ja rozplanowuję raglan, to zawsze robię go sobie tak na skos, czyli część na tułów, na panel tylni i część na rękaw. Jest mi tak prościej, jest to dla mnie wygodniejsze, żeby wydzielić z tej połowy część na tylną i część na przednią. I teraz tak, zobaczcie, zazwyczaj to jest tak, no ile zostawić na ten rękaw, ile na ten tył. Ja przerobiłam sobie już trochę tych reglanów i doszłam do wniosku, że liczba na rękaw nie musi być wcale duża, ponieważ jeżeli zrobicie za dużą, to się okaże, że rękawek Wam wejdzie naprawdę spory. Ona tak naprawdę tworzy nam linię dekoltu na początku, powodując, że dekolt nie jest zbyt dłuższy i ciasny, nie przylega, tylko właśnie luźno sobie leży i się ładnie zaokrągla wokół szyi. Ja tak naprawdę wymyśliłam, tak jak mówię Wam, taką troszeczkę nietypową może metodę, być może już ją znacie, że sugeruje się liczbą na końcu. Jaką chciałabym mieć na końcu? Zobaczcie, jak mamy sobie taki typowy sweterek raglanowy, powiedzmy, że to jest nasz taki właśnie raglan, mniej więcej, to ja patrzę sobie, jaką bym miała różnicę, może to nie do końca przypomina nasz sweter, ile tutaj potrzebuję. Po pierwsze, to jest moje pierwsze takie dane. Zazwyczaj robię sweterki około 50 cm. I druga moja niewiadoma to jest, ile potrzebuję tutaj, ale w obwodzie. I właśnie trzeba sobie zmierzyć mniej więcej, jakie Wasze sweterki mają tutaj szerokość rękawu, ale w obwodzie. Ja zazwyczaj robię to około 35 cm, jest wtedy dla mnie w porządku, jest wtedy luźno. I zobaczcie, jeżeli ja od tych 50 cm odejmę sobie te 35 cm, to wychodzi mi 15 cm różnicy. Czyli gdybym raglan robiła do samego końca, do paszki i gdyby moja liczba oczek była odpowiednią, miała różnicę, tak jak tutaj 15 cm, to doszłabym do punktu, w którym tu bym osiągnęła 50 cm, a tu 35, czyli tak jak ja chciałam. I tak właśnie zaczynamy sobie tworzyć raglan od różnicy w szerokości, którą uzyskamy, gdy dojdziemy do samiutkiego końca. I właśnie ja w taki sam sposób sobie to obliczyłam, ile tak naprawdę musi u mnie tu być. I te 15 cm u mnie to jest około w przybliżeniu 20 oczek. Wiadomo, że nie musimy się jakoś bardzo sugerować tym, ile to jest, ale mniej więcej, bo zdarza się, że faktycznie przeznaczamy zbyt dużo na rękaw i wtedy się okazuje, że na przykład rękaw wychodzi nam bardzo szeroki, wręcz podobny do panelu tutaj przedniego i się zastanawiamy, czemu jest tak szeroko. No właśnie dlatego, że liczba oczek na rękaw nie musi być aż taka wielka, w zależności od tego, jaką sobie właśnie tutaj robimy różnicę. I tak jak ja mówiłam, ja robię różnicę na końcu 15 cm, czyli to jeszcze raz powtarzam, to jest różnica, która by doszła, powstała w punkcie, w którym byśmy kończyli raglan. Jeśli oczywiście nam się uda uzyskać tyle, ile chcemy, bo wiadomo, ten raglan można nadbudować jeszcze łańcuszkiem. Ale jeśli mamy już taką różnicę, to wiadomo, idzie ładnie, symetrycznie, rękaw nie jest zbyt szeroki. I zobaczcie, już wiem, że muszę mieć różnicę 20 oczek, więc te 44 ja tak rozdzielę, żeby mieć właśnie różnicę 20 oczek. I dlatego u mnie wyszło, że 32 oczka przeznaczę na panel tylny
I wobec tego zostaje mi 12 oczek na rękaw. Mam różnicę 20 oczek? Mam. I dzięki temu wiem mniej więcej, jaka to będzie właśnie, jak to będzie, jak sweter się będzie układał, jak to będzie ładnie szło, jak się właśnie tutaj na końcu, jaką uzyskam liczbę oczek na rękaw. Nie będzie zbyt szeroki, tylko właśnie będzie idealny. Czyli wyjdźcie od tego, jaką chcecie uzyskać różnicę. Czyli tak, te 44, tę połowę rozplanowałam sobie tutaj, oczywiście drugie 44 też rozplanujemy sobie tutaj, ale tutaj dzielimy sobie po połowie, ponieważ jest to sweterek rozpinany, więc tu mamy 16 i tu mamy 16. I w taki sposób ja rozplanowałam swój raglan. Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłam, chociaż czasami się też już gubię. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu planujemy sobie w taki sposób raglan, że dzielimy tę liczbę oczek na pół i tą połowę tutaj mniej więcej najpierw obliczamy właśnie tył i rękaw i tą różnicę oczek. Tak jak ja mówię, ja już tutaj wykonywałam próbki, więc dla mnie te 15 cm to było mniej więcej 20 oczek. Nawet jeżeli Wam wychodzi 21 czy tam 19, starajcie się zaokrąglać zawsze do liczby parzystej. Lepiej się pracuje na liczbach parzystych. Ok, czyli mamy rozplanowany już raglan, wiemy jak będziemy sobie planować. Teraz tak, tak jak mówiłam, ja muszę nabrać 92 oczka łańcuszka. Ja już sobie nabiorę 92 oczka, przerobię również pierwszy rząd samych półsłupków nawijanych i pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie moje 92 półsłupków, dokładnie tak samo jak pokazywałam Wam próbkę. Na końcu jest oczko brzegowe, wpinamy się w drugie oczko i przerabiamy sobie o pół milimetra mniejszym szydełkiem, czwórką. Następnie przerabiamy wszystko oczywiście półsłupkami nawijanymi i jestem sobie tutaj już na początku, po pierwszym rzędzie mam już szydełko 4,5. I teraz zaczynamy od rozplanowania sobie tego raglanu, czyli potrzebujemy 4 znaczniki i zaczynamy na przykład właśnie od któregoś z tych końców, wszystko jedno, idziemy symetrycznie. Czyli z drugiej strony musimy wykonać teraz 16 półsłupków, będzie to nasz przedni panel, jeden z przednich paneli, czyli co? Robimy oczko do góry i wykonujemy sobie 16 półsłupków. Ja w tym okrążeniu nie przerabiam jeszcze żadnych zwiększeń, a robię po prostu linię raglanową, czyli najpierw przerabiam 16 półsłupków, będzie raz, 2, 3, 4 i mam przerobione już 16 półsłupków, czyli jestem tutaj z przodu i teraz czas na linię raglanową. I właśnie kolejny słupek, robimy sobie taki bąbelek, czyli robimy narzut, wbijamy się tak, jakbyśmy mieli się wbijać pod półsłupek, pobieramy włóczkę, mamy teraz dwie włóczki, nie liczę tej ostatniej pętelki, znowu robię narzut, to jest trzecia włóczka, znowu przeciągam, to jest czwarta pętelka, znowu narzut 5, 6 i ja robię takich 8, czyli 7 i jeszcze jedna, 8. I mam teraz 8 na szydełku, oprócz tej ostatniej, przeciągam sobie przez wszystkie 8 i pobieram włóczkę i jeszcze jeden. I teraz właśnie zaznaczamy sobie tutaj cały ten nasz półsłupek, oczko. Oczywiście też możemy się wbijać pod 3 pętelki, wtedy będzie wygodniej, ponieważ robiąc taki bąbelek również wbijamy się pod 3 pętelki. I mamy nasz pierwszy raglan. Następnie przerabiamy już rękaw, czyli 12 półsłupków. Przerabiamy sobie bez żadnych zwiększeń, idziemy dalej. Zaczynamy od kolejnego wolnego tutaj oczka, czyli 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I znowu robimy bąbelka, czyli narzut, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
i ostatnie 8. Oczywiście staramy się tutaj w miarę sobie wyrównać, żeby bąbelek był równy, naciągnąć szydełko i przełożyć przez 8 i znowu przeciągnąć i zrobić sobie pętelkę i oczywiście znaczymy sobie kolejnego bąbelka. Czyli wpinamy sobie znacznik i w dalszej części przerabiamy sobie już 32 półsłupki. To już nie będzie nasz tył, czyli ja sobie już tutaj poprzerabiam 32, czyli będzie raz. I mam przerobiony już tył, moje 32 półsłupki i teraz jestem w tym punkcie, znowu muszę zrobić bąbelek, czyli robię narzut i mam mieć takich 8 pętelek, czyli mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Widzicie, że cały czas tutaj w jednym miejscu się przeciągamy i mam 8, przeciągam przez 8 i jeszcze raz przez 2 i oczywiście znowu zaznaczamy i teraz znowu wykonujemy sobie rękawek, czyli 12 półsłupków i zaczynamy od pierwszego tutaj wolnego 12, raz, 2 i mam przerobiony już rękawek i znowu przerabiamy bąbelka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mamy, przekładamy przez 8 i przez 2 i już ostatni znacznik wpinamy i na końcu powinno nam zostać już 16 półsłupków. Ostatni panel. Oczywiście jeśli Wam nie zostało, to musimy się cofnąć i sprawdzić, gdzie jest błąd, czy mamy faktycznie tyle, ile założyliśmy, bo to jest bardzo ważne, żeby pilnować sobie tych półsłupków, żeby kardigan się nie zakrzywiał i żeby ładnie wychodził. No musimy po prostu tych oczek ładnie pilnować. I teraz przerabiamy sobie już do końca. I mam tutaj już ostatnie oczko i tak jak mówiłam, jeśli widzicie te 3 pętelki, możecie wbijać je pod 3 lub po prostu pod 2, też będzie dobrze. I mamy przerobione już cały drugi rządek, rozmieszczone mamy już tutaj nasze punkty raglanowe i teraz zajmiemy się zwiększaniem. Jeśli chodzi o zwiększanie, oczywiście musicie wypracować najlepszą metodę dla siebie. Ja postanowiłam robić zwiększenia co drugi rząd, ponieważ wzór jest dosyć duży, jest luźny, więc nie potrzebuję tak szybko, by mieć zwiększeń. Natomiast dla większych rozmiarów, bądź jeżeli potrzebujecie mieć szerzej przy tułowiu, to polecam rozszerzanie w każdym rzędzie. Ja Wam pokażę, jak będzie wyglądało rozszerzanie, a później Wam pokażę właśnie, jak to widać. Czyli teraz tak, rozszerzanie będzie polegało na tym, że zawsze przed bąbelkiem i po bąbelku robimy sobie 2 półsłupki w jednym oczku. Tylko tak jak mówię, pracujemy tam i z powrotem. I o ile, zobaczcie, jest oczko, jest słupek, czyli najpierw jest słupek, a później za nim jest dopiero oczko. Gdy odwracamy robótkę, sytuacja się po prostu zmienia. Żeby przerobić dla tego słupka oczko, mamy po prostu wcześniej. I to jest ważne, żebyście pamiętali przy reglanie, zwłaszcza które jeżeli go nie znaczycie, a polecam jednak znaczyć, bo można się pogubić. Czyli zobaczcie, ja przerabiam sobie raz, tutaj przerabiam sobie pierwsze te 16 półsłupków, czyli mam 3, 4, oczywiście wbijajcie się zawsze pod 3 pętelki, 5, później w miarę gdy kardigan będzie rósł, już wzorek się będzie układał, wyrównywał. Na początek wiadomo, im mniejsze rzędy, to inaczej to wygląda. Czyli mamy do przerobienia 16. Jestem już tutaj blisko. Pod wszystkie pętelki. To też właśnie widać. Dzięki temu mamy tutaj taką właśnie siateczkę, czyli możemy sobie rozszerzać i patrzeć. I zobaczcie, że właśnie dzięki temu, że zaznaczyliśmy sobie tutaj ten raglan, wiemy, że dla tego oczka bąbelek będzie musiał zrobiony być tu, jak gdyby za bąbelkiem. I dzięki temu mamy też takie przejście bąbelkowe, że one nie idą w jednej linii, tylko idą tak na skos. I wobec tego to jest moje ostatnie oczko przed markerem. Czyli w tym ostatnim oczku muszę sobie zrobić 2 półsłupki. Czyli robię raz i 2. I to jest moje pierwsze zwiększenie, czyli z tej strony zwiększamy tylko tutaj, raz. Ono rośnie tylko przy tej stronie, tu, broń Boże, nic nie zwiększamy, no bo by Wam nie powstała prosta linia, tylko skosiki, a chcemy, żeby tutaj było prosto, więc pierwsze zwiększenie jest tutaj. Następnie bierzemy się za rękawek, czyli to był panel przedni, ale przerabiamy również bąbelka, czyli odpinam sobie
raglan, znacznik i patrzę, gdzie jest ten bąbelek. Zobaczcie, tego bąbelka, żeby przerobić, również musimy się powbić pod 3 nitki. Raz, dwa i trzecia, która była z narzutu. Czyli nie wbijamy się tylko tutaj, bo wtedy Wam zostanie taka tutaj pętelka, tylko pod te wszystkie. I znowu robimy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I mamy 8, wyrównujemy sobie, przekładamy przez 8 i znowu przez 2. I znowu znaczymy sobie tego bąbelka. Najlepiej znaczyć od razu te wszystkie 3 tutaj pętelki i wpinamy sobie znacznik. I jesteśmy już tutaj za bąbelkiem, czyli to jest moje pierwsze oczko za bąbelkiem i tutaj również przerabiam sobie 2 półsłówki. Raz i 2. I tak wygląda zwiększanie przy linii raglanowej, czyli tu 2, bąbelek i 2. I tak robimy, słuchajcie, za każdym razem, kiedy jesteśmy przy tym znaczniku. Czyli zbliżamy się do bąbelka, przerabiamy 2, bąbelek i za bąbelkiem 2. Ja jeszcze raz Wam tutaj pokażę, bo mam tutaj mało do przerobienia, więc przerobię sobie rękawek. I zobaczcie, tutaj w rękawku, przez to, że mamy z 2 stron raglan, tak naprawdę powiększy nam się o 2 oczka. Po przerobieniu tego, z tej strony powinniśmy mieć, już Wam pokażę, najpierw sobie tutaj dojdę. O, jestem już na końcu, czyli przed znacznikiem, oczko przed znacznikiem, wykonuję tutaj 2. Czyli raz i 2. W ten sposób. Odpinam znacznik i znowu wyszukuję sobie tutaj całej tej pętelki potrójnej, czyli za bąbelkiem wbijam się tutaj i przerabiam 8. Tak, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I mam 8, przekładam przez 8 i przez 2. I znowu wpinamy znacznik i znowu jestem za bąbelkiem, więc robię sobie zwiększenie. Czyli raz i 2. Czyli zobaczcie, przerobiłam sobie tutaj pierwszy panel i tu było zwiększenie. Przerobiłam sobie rękaw, tu ma zwiększenie i tu ma zwiększenie. Czyli jeżeli tu zaczynaliśmy od rękawu, który miał 12 oczek, po tym rzędzie będzie miał 14 oczek. Czyli jeśli byśmy to chcieli rozpisać, chciałam szydełkiem pisać, początkową tą linię, to zaczynaliśmy tak. 16 raglan, rękaw 12 raglan, tył 32 raglan, rękaw 12 raglan, 16, tak? Natomiast drugie okrążenie, jeżeli zwiększamy, tu się zwiększa o 1, czyli będzie 17 raglan, tu się zwiększa o 2, czyli 14 raglan, tu również zwiększy się o 2, czyli będzie 34 raglan i znowu 14 raglan i 17. Czyli tak naprawdę tutaj przód mamy, wiadomo, rozpinany, więc summa summarum będzie tyle samo oczek, tylko po prostu rozdzielane jest jak gdyby na pół z tej strony, tak? Czyli te dwie liczby mają nam zawsze dawać ten środeczek, wtedy wiemy, że mamy przód taki sam jak tył, czyli 17 plus 17 ma dawać zawsze te 34. I słuchajcie, i teraz jeśli chodzi o kolejne okrążenia. Ja tak jak Wam mówiłam, nie zwiększałam w każdym okrążeniu, czyli dla mnie trzecie okrążenie było to samo co tutaj, tak? Czyli ja po prostu przerabiałam sobie to wszystko jeszcze raz. Dopiero w czwartym okrążeniu robiłam sobie kolejne zwiększenia, czyli zaczynałam znowu 18, 1, tu się robiło już 16, 1, tu się robiło 36, 1, tu się robiło 16, 1 i tu było 18. Taki był mój plan. Natomiast ja Wam pokażę, mam nadzieję, że teraz widać, jak to właśnie wygląda na moim tutaj już raglanie. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio mi tutaj prześwietlało i od tej strony właśnie pokażę Wam, jak to widać. I teraz tak,
ponieważ ja zwiększałam co drugi rząd, więc uznałam, że rzędy, w których ja zwiększam, to są rzędy na prawej stronie i dlatego ja sobie zaczepiłam taką włóczkę, żeby się po prostu nie mylić. Czyli zobaczcie, pierwszy rząd, który przerobiliśmy, to był rząd przerobiony na prawej stronie, półsłupki. To był rząd półsłupków. Na lewej stronie rozplanowaliśmy bąbelki i z powrotem na prawej wróciliśmy do tworzenia już właśnie tych rozszerzeń. Dlatego ja zaznaczyłam sobie, że rozszerzam na prawej, było to dla mnie wygodne, aczkolwiek tu widać. Naprawdę jest sweterek luźny, z dziurkami, więc każde takie rozszerzenie widać, więc jesteśmy w stanie to po prostu dojść do tego, bo zobaczcie, ja Wam tutaj właśnie przybliżę, że tutaj jest mój trzeci rząd i tu widzę, że mam dwa półsłupki. Zwracający rząd mam jeden półsłupek, kolejny na prawym dwa półsłupki. 1, 2, 1, 2. I tak u mnie to szło cały czas. Również ta linia bąbelkowa właśnie tak na zmianę tworzy się dzięki temu, że robimy tam i z powrotem. One się po prostu w ten sposób same układają, zobaczycie. Warto tylko po prostu sobie znaczyć markerem. Natomiast jeśli chodzi o to, dokąd robić ten raglan, bo właśnie, słuchajcie, to wszystko zależy właśnie od tego, ile potrzebujecie centymetrów na ten raglan i ile już zdążyliście nadbudować. I ja tutaj w ostatnim dosłownie 2 rzędach przerobiłam sobie w każdym rzędzie rozszerzenie. Tak to było tutaj, tak to by wyglądało. Czyli tu było rozszerzenie na prawej stronie i również zrobiłam sobie na lewej. I właśnie, jeżeli chcecie mieć szeroki kardigan, możecie w każdym okrążeniu robić rozszerzenia, po każdym bąbelku, przed i po. To wszystko zależy od tego, jaką włóczką pracujecie, jak szeroko chcecie. Po prostu przeróbcie kilka okrążeń, na przykład właśnie zwiększających całych. Zobaczcie, czy te zwiększenia nie są zbyt luźne. Możecie je podpróć, zobaczyć, czy co drugi rząd. Niestety nie powiem Wam i nie ułatwię Wam sprawy, jak to będzie wyglądać. Ja Wam mogę podać wymiary, jak u mnie tutaj to wyszło, tylko muszę się trochę oddalić. I zobaczcie, mój raglan wyglądał w ten sposób, tak jak Wam powtarzałam, jeden rząd cały, jeden zwiększenia. I ja przerobiłam sobie tutaj na wysokość już około 21 cm. Jest to dla mnie już odpowiednia wysokość, więc myślę, że tutaj skończę. Cała moja linia raglanowa ma już 25 cm, ma przerobione tutaj takich 30 bąbelków i dla mnie, tak szczerze powiedziawszy, jest to już odpowiednie. Czyli dla mnie taka wersja była dobra, natomiast jeśli chciałabym jeszcze rozszerzyć, to proponuję ostatnie na przykład 2-4 rzędy rozszerzać sobie w każdym. I ja właśnie jeszcze przerobię sobie takie 2 rzędy rozszerzające w całości, dlatego że zobaczcie, ja już tutaj po tych rzędach uzyskałam sobie 46 cm. I dla mnie to już jest odpowiednia szerokość, nawet jeśli jeszcze przerobię 2 rzędy, to uzyskam te 50, plus jeszcze łączenie tutaj łańcuszkiem i wykończenie ściągaczem na pewno doda mi tej szerokości, więc u mnie ta szerokość jest jeszcze odpowiednia, jak również na rękawkach przy łączeniu, ja Wam pokażę, możemy zastosować jeszcze łączenie łańcuszkowe, więc ten rękawek może się jeszcze rozszerzyć. W tym momencie mam tutaj około 16 cm, więc powiedzmy, no zakładałam takie 35, ale tak jak mówię, ja Wam pokażę, jak będę rozdzielała rękawki, że jeszcze można sobie lekko rozszerzyć. Jeżeli będziecie rozszerzać w każdym okrążeniu, na pewno to rozszerzenie będzie o wiele większe, więc po prostu musicie wypróbować. Takie swetry raglanowe często wymagają niestety troszkę czasami podprucia i sprawdzania, co Wam odpowiada, ale warto, ponieważ możemy od razu zmierzyć, popatrzeć jak leży, czy się dobrze układa. Aha, właśnie. Ja jeszcze robię raglany w ten sposób, że czasami wolę zrobić sobie pierwszy ten rząd taki węższy, czyli co drugi rząd, ale właśnie ostatnie, na przykład te 10 rzędów, maksymalnie rozszerzać i to też jest dozwolone, czyli tu co drugi, na przykład 20 rzędów, a 10 rzędów rozszerzać sobie w każdym. To nie zmienia jakoś szczególnie tutaj widoczności, ładnie też tutaj właśnie wygląda lepiej, jeżeli mamy tutaj mniej tych dziurek, więc jak najbardziej po prostu próbujcie. I ja już Wam pokażę, jak będziemy sobie w dalszej części rozdzielać, z tym, że wracając jeszcze właśnie do tej próbeczki, ja oczywiście przerobiłam sobie już tą prawą stronę tutaj po międzyczasie sama, już nie będę pokazywać tego samego, czyli moja prawa strona przy każdym bąbelku zwiększenia. Nawet zobaczcie, że je tutaj po prostu widać, mamy zaczepione 2 półsłupki, też właśnie jeżeli się pomylimy, to też łatwo tutaj rozpoznać, że czegoś nie dodaliśmy. No i patrzcie też licząc oczka, czy właśnie zgadzają Wam się, czy dobrze Wam wzrastają. I zobaczcie, w
każdym tutaj bąbelku mam przed i po rozszerzenie. I teraz wróciłam sobie z powrotem na lewą stronę, właśnie żeby Wam pokazać, jak by to wyglądało, gdybyśmy zwiększali, bądź też nie. I tak jak mówiłam, mój kolejny rząd to nie jest rząd zwiększający, więc ja po prostu bym tutaj w tym oczku przerobiła sobie same jedno oczko, tak? Natomiast jeśli Wy chcecie przerabiać zwiększenie, to musicie przerobić jeszcze jedno oczko. Za każdym razem właśnie w tym ostatnim oczku. Ale ja przerabiam sobie tylko jedno, więc jeszcze raz mi się dwa spróbuję, więc zostawiam sobie tylko jedno, tak? I znowu jestem przy mojej linii bąbelkowej i znowu pamiętajcie, że bąbelek musimy tak tutaj rozszerzyć trochę, żeby pobrać również tą nitkę tutaj, czyli znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I oczywiście sobie ściągamy wszystko i znowu sobie zaczepiamy. I tak jak mówię, w tym rzędzie nie robię zwiększeń, więc tu, gdzie były na prawej stronie, mam tutaj pierwsze oczko, tu, gdzie było zwiększenie, tu w tym pierwszym robię po prostu jeden półsłupek. I w kolejnym oczywiście znowu jeden. Tak wygląda rząd bez zwiększeń. Natomiast jeśli chcecie zwiększać, to rząd jest zawsze taki sam. Nawet nie musicie znaczyć prawa czy lewa strona, bo po prostu się nie pomylicie. Wiecie, że musicie zwiększać w każdym momencie. Ja oczywiście muszę sobie to zaznaczyć, bo na lewej stronie nie zwiększam. I zobaczcie, że właśnie te bąbelki zaczynają się w ten sposób układać, zarówno z tej strony, jak i z tej, więc tak naprawdę czy prawa, czy lewa strona dla osób, które zwiększają w każdym, nie ma znaczenia, tylko wtedy, kiedy po prostu zwiększacie co drugi rząd. Aczkolwiek mówię, dopiero przy łączeniu rękawów i wybieraniu można sobie zobaczyć, która strona Wam ładniej wyszła i zobaczyć, która jej będzie prawą, która lewą, bo one są po prostu takie same. Czyli słuchajcie, przerabiamy cały czas raglan, patrzymy jak się układa, jak się zwiększa, i do momentu, gdzie oczywiście zaczynamy już rozdzielanie i ja już Wam pokazuję, jak to będę robić. Niestety już w dalszej części muszę pokazywać na kolorku czarnym, ale postaram się tak szybko, blisko przybliżyć, żebyście wszystko widzieli. I oczywiście mam nadzieję, że z tego co mówię też będzie wiadomo. I teraz rozdzielamy rękawy, czyli tak, przerabiamy sobie. Ja akurat przerabiam na prawej stronie, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli macie na lewej, też może być. Wzór jest tak naprawdę, ma znaczenie, ponieważ teraz tak naprawdę łączymy rękawy i to, na której jesteście tutaj stronie, do wydzielenia rękawów, to będzie Wasza prawa strona, więc jeżeli nie ma to dla Was znaczenia, która prawa, która lewa, to możecie zacząć od każdej, ale jeżeli robiliście tak jak ja i jesteście na lewej, to ostatni rząd przeróbcie lewą, tak, żeby być właśnie na tej prawej stronie, bo teraz będziemy łączyć i już będzie to nasza prawa strona. I teraz tak, słuchajcie, żeby się nie pomylić, przerobiłam cały panel, jestem w miejscu, gdzie miałabym przerabiać tego bąbelka, ale nie przerabiam tego bąbelka, tylko przerabiam sobie zwykły półsłupek. Zamiast bąbelka idzie już zwykły półsłupek. Następnie mamy rękaw i ja sobie wpięłam już tutaj znacznik, gdzie byłoby oczko od rękawa, żeby właśnie się nie pomylić. I to samo zrobiłam sobie z drugiej strony, również wpięłam sobie znacznik, żeby również się nie pomylić. I u mnie tutaj akurat jest 44 oczek i oczko ostatnie do rękawa to jest tak naprawdę właśnie to, w którym też robiliśmy rozszerzenia przed takim bąbelkiem. I następne oczko to jest właśnie oczko bąbelkowe. Czyli tak, ja robię w taki sposób, że przerobię sobie jeszcze 4 oczka łańcuszka. Oczywiście to też zależy od tego, ile macie tutaj szerokości, czy chcecie jeszcze sobie coś powiększyć. Ja mam tutaj już 21, więc po prostu jeszcze sobie mogę przerobić dodatkowo 4 oczka. Jeżeli potrzebujecie więcej, możecie nabrać tych oczek więcej. One tak naprawdę ułatwią nam troszeczkę łączenie. Czyli tak, w miejscu, gdzie zrobiłam sobie tutaj półsłupek, dodatkowo przerabiam sobie 4 oczka. Raz, 2, 3, 4, czyli łańcuszek z 4 oczek. Następnie pomijam te rękawy, czyli tu, gdzie były znaczniki, składam sobie w ten sposób. To będzie właśnie rękawek. My już tutaj nie przerabiamy rękawa i wracamy z powrotem do bąbelka z naszego właśnie panelu tylnego, czyli rękaw zamykamy, nie jest przerabiany. I właśnie tutaj w miejscu znowu, gdzie jest bąbelek, robię narzut i wbijam się, nie robiąc bąbelka, tylko przerabiam znowu tak samo jak w poprzednim półsłupek. Czyli mamy coś takiego. Tak jak widzicie,
właśnie ten łańcuszek jeszcze Wam nadbuduje szerokość, jeśli potrzebujecie. Ja tam może właśnie jeszcze z kilka centymetrów, właśnie takie 3-4 mogę sobie nadbudować, więc po prostu zrobiłam łańcuszek z 4 oczek. Wy możecie więcej, możecie mniej, może być to tylko jedno oczko, jeżeli macie już za szeroko, bądź nawet nie musi być to oczek, jeżeli macie bardzo szeroko, wtedy można w ogóle przybliżyć tak do siebie i od razu przerabiać tu półsłupek i tu półsłupek. To wszystko zależy od tego, co Wam po prostu powychodziło. I znowu przerabiamy sobie nasz cały panel. Tutaj nie ma już żadnych zwiększeń, więc po prostu przerabiamy sobie dookoła, tak żebyśmy po prostu widzieli. I druga strona, oczywiście robimy to samo. Ja Wam za chwilkę pokażę w oddaleniu, jak to już wygląda. I znowu ostatnie oczko tutaj z panelu, z rękawa zaznaczamy. Ostatnie oczko jest zaraz po tym, jakbyśmy tworzyli bąbelka, czyli robię narzut i nie robię bąbelka, tylko się wbijam pod te wszystkie tutaj 3 nitki, gdzie byłby bąbelek i przerabiam zwykły półsłupek. I znowu robię 4 oczka. Raz, 2, 3, 4. Przybliżam sobie mój rękaw w taki sposób, że sobie składam w ten sposób. Oczywiście pomijam te wszystkie oczka z rękawa. O mnie to jest ostatnie oczko z rękawa tu i kolejne, w którym bym robiła bąbelek. Czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie jest bąbelek, kończymy i zaczynamy, tworząc po prostu zwykły tutaj półsłupek. Przybliżamy i tworzymy sobie półsłupek i już do końca przerabiamy sobie cały czas półsłupki. Ja już przerobiłam sobie do końca i teraz wracam, czyli jestem na lewej stronie, przerabiam już wszystko bez rękawów, rękawy są wydzielone i zatrzymałam się tylko tutaj teraz w tym miejscu, żeby Wam pokazać, że musimy sobie teraz przerobić ten łańcuszek. Czyli tak, przerabiamy do momentu, kiedy widzimy, że mamy tutaj te 4, przerabiamy sobie normalnie. Natomiast jeśli chodzi o przerobienie tego łańcuszka, to musimy sobie po prostu znaleźć oczko i wbić się w oczko. I tutaj, tak jak mówię, jest mi ciężko Wam pokazać, ale od tej strony, mam nadzieję, że widać, będziecie widzieć oczka łańcuszka. Ja dodawałam 4, czyli mam raz, 2, 3, 4, ale to 5 jest takim oczkiem łączeniowym i wynika z tego, że ono będzie luźniejsze, bo robimy tam i z powrotem. Dla niego jest po prostu tutaj słupek przed, ale nie mogę się wbić niestety przed, więc muszę wbić się tutaj, wyszukując sobie całego oczka. W ten sposób. Czyli tak naprawdę ja mam tutaj takich 5 oczek. Mam nadzieję, że w miarę to widać. Chodzi o przerobienie łańcuszka w tych oczkach. Czyli szukamy sobie tutaj 2 pętelek. Można sobie oczywiście pomóc mniejszym szydełkiem. Ja już sobie tutaj wręcz pomogę. I teraz zobaczcie, ja tutaj z tej strony biorę celowo 2 pętelki, nie robię tylnej pętelki, ponieważ tą tylną wykorzystam do połączenia tutaj rękawu. Czyli ja też będę się tutaj wbijała w rękaw. Zobaczcie, że ja nie wyciągam nawet tych znaczników z ostatnich półsłupków, żebyśmy tak samo zrobili sobie 2 rękawki. Ta cała część jest tutaj nadbudowana i żeby nie powstało dziur, ja będę musiała się tutaj powbijać i zrobić sobie półsłupki. Oczywiście teraz tego jeszcze nie widać, ale ja Wam to za chwilkę pokażę, tylko przerobię sobie tutaj moje półsłupki, czyli staramy się wbić w oczko łańcuszka, najlepiej właśnie w te 2 pętelki i przerabiamy sobie zwykłe półsłupki. I mam jeszcze tutaj, o, nabieramy 3. I tak jak mówię, no mam tu niestety 4 półsłupki, ale ten 5 był łączeniowy, więc jak gdyby mam do przerobienia takich 5 w łańcuszku. I tutaj jest ostatni, 5, już jest trochę luźniejszy. Już mogę sobie przerobić większym szydełkiem. I wracamy z powrotem do naszego wzoru, czyli wbijamy się z powrotem pod wszystkie 3 pętelki. I tak przerabiamy sobie również drugą część. A tak wygląda już z góry w powiększeniu połączenie naszego panelu, wydzielenie rękawów, czyli tak, mamy właśnie tutaj z 2 stron już łańcuszek. Ja już przerobiłam sobie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I tutaj również.
Czyli my tak naprawdę teraz pracujemy tam i z powrotem, cały czas tylko panele, pomijamy sobie oczywiście na razie te rękawy, do rękawów jak najbardziej wrócimy. Ja przerobię jakąś część już tutaj paneli i pokażę Wam, jak będziemy przerabiać rękawy. Oczywiście wykorzystamy sobie również ten łańcuszek, żeby sobie właśnie jeszcze te rękawki wykończyć. Ja to właśnie tak jak mówię, celowo dodałam ten łańcuszek, żeby jeszcze rozszerzyć sobie trochę te rękawy. Właśnie jeżeli Wam wyszły troszeczkę za wąskie, a linia reglanowa już jest dosyć spora, to właśnie taki łańcuszek też rozszerza nam jeszcze zarówno panel, jak i rękawy, bo jak właśnie przyłożycie sobie tutaj równiutko, to zobaczcie, że ta część, która tutaj stworzyła, który dodawaliśmy łańcuszek, dodała mi trochę szerokości, już mam 25 cm i zarówno właśnie z tej strony również rękawki też już będą szersze. Oczywiście jeśli chodzi tutaj o rękawki, to ja Wam za chwilę pokażę, jak będziemy wykańczać. Oczywiście na rękawę poświęcę sobie troszeczkę później czasu, natomiast najpierw przerobię sobie jeszcze ten motek, który mi tutaj został. Powiem Wam tak, ja na razie przerabiam to, co mam tutaj, później przerobię rękawki i kaptur i dopiero dalszą część tego korpusu, znaczy tych paneli, doczepię już na ostatni rzut włóczkę, ponieważ nią tak samo będę już wykańczała brzegi, więc żeby mieć jak najmniej łączenia, po prostu na razie przerabiam to, co mam tutaj motek i później wracam do rękawów i kaptura. Natomiast ja jeszcze oczywiście wpadłam tutaj na taki pomysł, że tutaj po przerobieniu już jednego rzędu, ja jestem teraz tak na prawej stronie, postanowiłam, że będę kontynuowała sobie taki ścieg bąbelkowy. To on jest dokładnie pomiędzy właśnie łączeniem panelu przedniego z tylnym. Jest to taki bok i stwierdziłam, że wypróbuję, czemu nie, jeśli mi się nie spodoba, to spróbuję. Czyli tak, jesteśmy w miejscu, w którym tak naprawdę łączyliśmy sobie tutaj ten łańcuszek. A tutaj mam takie przybliżenie. I teraz, żeby zrobić sobie właśnie ciąg dalszy, ja będę kontynuowała tutaj mniej więcej na środku. Ponieważ dokładałam łańcuszek, on nie będzie szedł tak dokładnie tutaj z wzorem reglanu, bo po złożeniu powiedzmy on tutaj pójdzie bokiem, ale mi to nie przeszkadza, zrobię sobie po prostu takie coś. Czyli słuchajcie, wybieramy mniej więcej środkowe oczko z tego łańcuszka. Ja nakładałam 4, raz, 2, 3, 4, ale te piąte to był taki półsłupek złączenia, więc widzę, że mam tu ewidentnie taki właśnie środeczek, więc w tym środeczku już właśnie w kolejnym rzędzie zrobię sobie ten bąbelek, czyli tak samo przerobię sobie na 8, dokładnie cały czas tak samo. W ten sposób. I oczywiście, jeśli macie problem ze zlokalizowaniem tego bąbelka w drugą stronę, gdzie się bić, to warto sobie zaznaczać. I to samo właśnie zrobię też z drugiej strony, czyli będę miała taki szef po boku bąbelkowy. Mam nadzieję, że mi to się spodoba i że tak zostanie. A zobaczymy, nie wiem, sama nie wiem jak to wyjdzie, ale myślę, że może fajnie wyglądać. I teraz to samo przerabiam tutaj, jak dojdę do drugiego, pod drugi rękaw. I znowu jestem z drugiej strony, mniej więcej na środku. Znowu wybieram sobie oczko, w którym będę robiła ten bąbelek. Oczywiście nie musi być aż tak dokładnie, po prostu mniej więcej pod rękawem na środku. I mam znowu bąbelek, oczywiście też go sobie zaznaczymy. I dalej przerabiam już do końca bez zmian. I teraz tak naprawdę robimy cały czas tak samo, rząd na prawej czy na lewej, pamiętając, że przy bąbelku nie robimy oczywiście już żadnych zwiększeń, tylko po prostu zarówno na prawej, jak i na lewej stronie robimy sobie tego bąbelka. Zawsze ten bąbelek będzie jak gdyby, jak mamy zaznaczone tutaj z tej strony, to przy odwróceniu oczko jest dokładnie tak samo, jak było wcześniej z tej strony. Ja sobie przerobię i jeszcze raz Wam pokażę. I już przerobiłam sobie tą drugą również stronę. Zatrzymałam się tylko, żeby Wam pokazać właśnie przy tym bąbelku. Zobaczcie, przez to, że miałam znacznik, tak naprawdę widać, nie robimy bąbelka przed, tylko zawsze po. Czyli właśnie dokładnie w tym samym miejscu, co robiliśmy przy raglanie. I również wbijamy się tutaj pod te 3 nitki. 6, 7 i 8. I zasada taka sama, sobie znaczymy, żebyśmy mieli pewność, że dobrze przerabiamy. W ten sposób. I słuchajcie, tak samo robię oczywiście z drugiej strony cały czas, czyli robimy z dwóch stron 2 takie szwy.
I tak jak mówię, dokończę sobie ten łotek i skupię się już na rękawach i kapturze, żeby zobaczyć, ile mi właśnie włóczki zostało i jak długi mogę sobie zrobić kardigan. Więc na razie przerabiam to i za chwilę pokazuję, co dalej. Ja już wyrobiłam sobie jakąś część motka, oczywiście tu jest jeszcze nieskończony, a tak jak mówiłam, to będzie nitka prowadząca, więc zanim kończycie dół, najlepiej sobie przerwać, zrobić rękawy i kaptur i dopiero później od razu będziemy wykończać właśnie ściągacz i boki. Więc tak jak mówiłam, ja najpierw zaczęłam robić sobie już rękawki, jeden jest gotowy i tak będzie wyglądał. Mój rękawek jest 3/4, ponieważ ma to być letni kardigan, więc będzie 3/4. Rękaw zaczniemy sobie, słuchajcie, od dołu, czyli tam, gdzie mamy łączenie szwu pod pachami, wybieramy sobie środek. Dla mnie środkiem jest tutaj właśnie ten bąbelek i w tym momencie będę tutaj zaczepiała włóczkę. I już Wam pokażę, jak będziemy robić, tylko tutaj jeszcze pokazuję Wam, że rękaw też musimy robić tam i z powrotem, żeby była kontynuacja wzoru, więc będzie tutaj taki delikatny szef, ponieważ my będziemy go łączyć wzór i przerabiać z powrotem, czyli łączymy tam i z powrotem. Dlatego jest tutaj taki szef, ale mówię, to ci, którzy chcą, to zobaczą. Jest to naprawdę bardzo mało widoczne. Ok, więc teraz pokażę Wam na drugim rękawku. Oczywiście musimy patrzeć, gdzie mamy przód, żebyśmy jeden nie zrobili na lewo, drugi na prawo. Więc oczywiście zaczynamy, to jest moja prawa strona, na prawej stronie. Ja sobie tutaj wywijam, mam prawą stronę. I tak jak pamiętacie, mieliśmy tutaj znaczniki i tutaj taką przestrzeń. Pomimo tego, że ja dawałam tutaj 4 oczka, tak naprawdę ta przestrzeń jest większa i warto sobie zwiększyć liczbę oczek. Ja tutaj mam 44 oczka, więc spokojnie mogę jeszcze sobie dołożyć i tak naprawdę rozszerzyłam do 52 oczek, czyli tak naprawdę w tej przestrzeni zmieściłam 8 oczek i robiłam to naprawdę tak na czuja. Tak naprawdę po prostu widzę tutaj, gdzie mam przerwę i tam po prostu zaczepiam oczka. Już daję przybliżenie. O, tak wygląda to w przybliżeniu. Mamy tutaj tą dziurkę, którą musimy tutaj naokoło teraz pracować. I zaczynam na przykład w miejscu właśnie, gdzie mam ten bąbel, czyli to musi być mniej więcej Wasz środek pomiędzy właśnie jednym markerem a drugim, ponieważ tu będzie szedł szef, więc najlepiej, żeby ten szef był właśnie na środku. Czyli co, bierzemy sobie po prostu włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową, zaciągamy, wbijamy się szydełko tutaj już pod całe oczka i po prostu doczepiam sobie włóczkę. Robię pętelkę, przekładam i robię oczko do góry. I mam zabezpieczone. Teraz, mam nadzieję, że to będzie widać, robię narzut i w tym samym miejscu przerabiam sobie pierwszy półsłupek. W ten sposób. Oczywiście ten pierwszy półsłupek można sobie zaznaczyć, żebyśmy mieli pewność, że tutaj jest właśnie oczko z tego półsłupka. Tak naprawdę warto też sobie tutaj znaczyć te końcówki, bo czasami może nam coś umknąć i wtedy zmniejsza nam się liczba oczek. I teraz jadę w tą stronę, czyli zgodnie z wskazówkami zegara robimy kółeczko na prawej stronie. Czyli ja mam tutaj moją prawą stronę i obrabiam prawą stronę. I tak jak mówiłam, ja tutaj muszę się zmieścić w 52 oczkach, więc tak naprawdę po prostu dodaję sobie oczka w miejscach, gdzie widzę, gdzie mam po prostu dziurki. I tak samo oczywiście musicie zrobić w drugim rękawku, więc pilnujcie sobie miejsca, w których po prostu dodajecie. I tak jak na przykład właśnie tutaj sobie dodaję, już mam 3 oczka, tutaj sobie dodam 4, tu mam 5, w ten sposób i tutaj zaczynam już dodawanie od momentu, w którym miałam swoje prawdziwe oczka, więc po prostu robię już w wzorze, w oczkach, które tutaj były. Czyli tak naprawdę tylko to przejście tutaj, gdzie nie ma tych oczek, musicie sobie po prostu zapełnić. Po prostu starając się wbijać, zobaczcie, tak jak ja w tych miejscach, tak naprawdę nie ma znaczenia, w których miejscach się wbijecie. Ważne, żeby sobie po prostu stworzyć dookoła taką linię z tych półsłupków. I oczywiście dalej robimy sobie nasze półsłupki, cały czas wbijamy się tutaj pod 3 pętelki dookoła. I ja przerobię sobie tutaj dookoła, znowu do momentu, gdzie dojdę tu. I ja już jestem prawie tutaj blisko mojego okrążenia i w tym momencie mam 50 oczek, więc mogę jeszcze zrobić sobie tutaj 2 oczka, 51
i na przykład tutaj 52. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie zawsze mieć tyle samo oczek, ponieważ są to rękawy, więc jeżeli rozplanujecie sobie te oczka na początku, to dobrze jest właśnie ten rękaw sobie później zapisać, jak planowaliście, bądź też właśnie patrzeć, ile tych oczek dodaliście i mniej więcej po prostu tak samo je dodawać, żeby rękawki miały tyle samo. I zobaczcie, jesteśmy tutaj na początku, gdzie zaznaczyłam sobie pierwszy taki półsłupek, który zrobiłam, więc ja już wypinam sobie ten marker i będziemy teraz łączyć. Nie możemy pracować w okrążeniach, bo wzór by wyglądał inaczej. Wbijamy się w to oczko, to było tutaj zaznaczone, można właśnie tutaj w tą przestrzeń całą się wbijać, tak jakby pod też 3 pętelki. Przekładamy włóczkę i łączymy sobie oczkiem ścisłym. To jest takie zwykłe łączenie oczkiem ścisłym. Następnie będziemy się wracać i w odwrotnej kolejności wskazówek zegara pracować w tą stronę. Za każdym razem musimy się wrócić i pracować odwrotnie, czyli nie pracujemy teraz dalej w tą, tylko robimy oczko do góry. Tak naprawdę to będziemy pracować cały czas w dobrym kierunku, tylko idąc teraz w tym trybem musimy sobie odwrócić naszą robótkę i tak jakby pracujemy teraz, zobaczcie, w środku, na lewej stronie, tak? Czyli pracujemy odwrotnie. I teraz tak, tutaj mamy oczko łączeniowe. Dokładnie tutaj, gdzie ja mam moje oczko do góry, pomiędzy tutaj w środku jest to, cała tutaj ta przestrzeń, to jest nasze oczko łączeniowe i w którymś tym momencie ja wbijam się tutaj musimy zrobić tak samo półsłupek, czyli robię narzut i dokładnie tutaj w tej takiej małej przestrzeni przerabiam sobie pierwszy półsłupek, dosłownie nad półsłupkiem. Dlatego jest właśnie ten widoczny taki szef, że musimy po prostu sobie go tutaj niestety zawracać. Musimy robić oczka do góry i zawracać. I zobaczcie, mam tu pierwsze oczko. Teraz, żeby dobrze właśnie się nie pomylić, zobaczcie, że to moje oczko tutaj łączeniowe jest takie dosyć duże. Tu jest taka zaciągnięta wręcz, zaciągnięta nitka i to tak samo nie jest oczko do przerobienia. Ostatnim oczkiem do przerobienia jest tutaj. Zawsze możecie sobie na przykład, zanim zrobicie ten cały zabieg, zobaczyć, jak tutaj biegnie wzór, czyli wrócić się do momentu, kiedy my tutaj łączyliśmy, bo ja, tak jak mówię, ciężko mi jest pokazać na czarnej włóczce, ale zobaczcie. Moim oczkiem do przerobienia, kolejnym, to jest moje pierwsze oczko, które ja się łączę, a kolejne oczko jest tutaj. Jeśli macie problem z odróżnieniem, które będzie naszym ostatnim oczkiem, to zawsze sobie warto wbić tutaj znacznik, jak gdyby drugie oczko od końca, bo w pierwsze się tutaj wbijamy, łączymy, tak? Robimy oczko do góry, odwracamy i teraz, jak będziemy iść w tą stronę, widzicie, że ostatnim oczkiem do przerobienia jest to. Jest to właśnie ważne, ponieważ czasami myślimy, że tutaj mamy oczko też do przerobienia i niestety błędnie myślimy i wtedy jak gdyby dorobimy zawsze dodatkowe jedno oczko i liczba Wam będzie się zwiększać. Tak jak ja mam 52 i gdybym chciała tutaj ciągle przerabiać, to będę miała 53, później 54, ciągle będzie się liczba zwiększała. Więc pamiętajcie, że jeżeli macie problem z odróżnieniem, które to było właśnie przedostatnie oczko przed połączeniem, możecie sobie tym markerem zaznaczyć. No i co? Tutaj przerabiamy, tak jak mówiłam, pierwszy półsłupek, czyli rozszerzamy sobie taki maksymalnie pod naszym łączeniem. Aż mi się tutaj zaciągnęło jeszcze raz. I robimy półsłupek pierwszy. I teraz idziemy w tą stronę, czyli tak jak mówiłam, odwrotność wskazówek zegara. Cofamy czas i idziemy w odwrotną stronę. Pracujemy jakby właśnie w środku od lewej strony, ale wzór po prostu będzie się układał tak samo, dzięki temu, że łączymy. Czyli tak, ja sobie teraz znowu przerabiam tutaj do tego okrążenia i dojdę właśnie do tego momentu i pokażę Wam jeszcze raz, jak łączę. I przerobiłam sobie całe okrążenie i tak jak widzicie, mam ten marker, który mówi mi, które oczko jest ostatnie, więc przerabiam ostatnie tutaj miejsce, pomimo że właśnie, zobaczcie, jest tutaj to oczko, które wydawałoby się, że mamy do przerobienia, to zauważcie, że jest tu zaciągnięta z niego włóczka, czyli to było tak naprawdę oczko łączeniowe tutaj. Ta włóczka jest zaciągnięta. Wiem, że tego tak nie widać. Mam nadzieję, że rozumiecie z tego, co Wam powiem. I oczywiście tak, ja tutaj też nie zaznaczyłam sobie tego pierwszego oczka łączeniowego, bo po prostu wiem, które to jest oczko. Jak sobie rozszerzycie tutaj znowu, nawet od tej strony, to zobaczcie, że mamy,
taką tutaj przestrzeń. I właśnie ja się wbijam w tą przestrzeń, tylko znowu, zanim się wbije, warto sobie zaznaczać w drugim oczku marker, żebyśmy znowu wiedzieli, wracając, które jest ostatnie oczko. Czyli tak naprawdę możecie znaczyć tutaj drugie, to jest pierwsze, w którym się łączę, drugie i tak naprawdę też to pierwsze po połączeniu. Ja też tego nie zaznaczyłam, bo ja się wbijam tutaj w tą całą tutaj przestrzeń, czyli mam taką dziurę, nie wybieram oczka, wbijam się lekko w tą dziurę, robię oczko, oczko do góry i znowu odwracam i słuchajcie, dalej tak samo, czyli robimy cały czas tak samo okrążenia. Teraz będą zgodnie z wskazówkami zegara na prawej stronie, a z powrotem robimy na prawej. I znowu jest to samo, czyli tak, po zrobieniu oczka do góry, rozszerzamy sobie tutaj taką przestrzeń. Zobaczcie, że tak naprawdę pomijamy tutaj takie to V, tutaj to jest pominięte, jest to oczko łączeniowe, równie dobrze można by robić tutaj, ale ja sobie zrobię tutaj, czyli rozszerzam, robię narzut, wbijam się tutaj i przerabiam sobie pierwszy półsłupek. I tak jak też mówię, można znaczyć i to, jeśli Wam jest łatwiej, można sobie w dwóch miejscach znaczyć, właśnie tu, gdzie jest ostatnie oczko i tu, gdzie jest tak naprawdę to pierwsze. I słuchajcie, cały czas wykonujemy tak samo, nie ma tutaj nic innego, czyli po prostu tam i z powrotem. Tylko sprawdzajcie, czy nie zwiększa Wam się liczba oczek, czy gdzieś po prostu nie wbijacie się 2 razy, bądź też zapominacie przerobić jakiegoś oczka, bo tutaj właśnie się trzeba pilnować, żeby się nie pomylić i wbijać się właśnie w te same miejsca, cały czas tak samo. Więc ja już przerabiam sobie rękawek do końca i pokażę Wam jeszcze, jak wykończyć sobie ściągaczem. Oczywiście liczymy sobie takie rzędy, te, które właśnie wykonaliśmy na przykład od tego momentu tutaj, żeby właśnie były dwa takie same rękawki, czyli albo liczycie sobie i piszecie, który to jest Wasz rząd, albo po prostu od momentu, kiedy tutaj się wbiliśmy i przerobiliśmy sobie pierwsze rzędy. Też można dojść do tego, ile jest tych rzędów, to już zależy od Was, jak Wam jest wygodniej. Ważne, żeby rękawki miały tą samą długość. Dobrze, więc ja przerabiam i pokazuję Wam, jak zrobić sobie ściągacz. Ja już skończyłam przerabiać drugi rękawek. Osiągnęłam tutaj szerokość 17 cm. Jeśli chodzi o ściągacz, to ja postanowiłam go zrobić z półsłupków wbijanych w tylną pętelkę. I teraz tak naprawdę zależy od Was, czy chcecie ściągać, czy nie, ponieważ rękawki można zawęzić po prostu oczkami ścisłymi dookoła, bądź zrobić sobie rękawek, na przykład ściągacz z półsłupków reliefowych. Tak naprawdę zależy od Was, co Wam się podoba. Ja, żeby uzyskać taki ściągacz, użyłam sobie szydełka 3,5 mm. Jest to szydełko właśnie o jeden rozmiar mniejszy, po to, żeby ten ściągacz właśnie był dodatkowo taki zagęszczony. I teraz tak, ja postanowiłam, że mój ściągacz, pomimo że właśnie mam wysokość do rączki 3/4, musi jednak być troszeczkę ściągnięty, więc jeśli chodzi o przerabianie tego typu ściągacza, to ja robię tutaj go na łańcuszku. I teraz tak, kończę na prawej stronie, gdzie skończyłam przerabiać sobie prawą stronę i połączyłam sobie właśnie tutaj oczkiem ścisłym i teraz już nie odwracam na lewej, czyli cały czas pracujemy już na prawej stronie. Tak najlepiej właśnie zakończyć sobie ostatni rząd na prawej stronie i będę robiła do góry łańcuszek. Ja, żeby uzyskać ściągacz około 7 cm, nabrałam sobie 15 oczek łańcuszka, więc nabieram 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mam nabrane 15 oczek i teraz robię tutaj dodatkowe jedno oczko, a będzie to oczko brzegowe i tylko raz w tym momencie, później zawracając już nie będę robiła oczek brzegowych. I teraz tak, odwracamy sobie łańcuszek w drugim oczku od naszego szydełka, czyli jak odwrócę sobie tutaj łańcuszek, mam takie tylne pętelki. Na czarnym może nie będzie to zbytnio widać, ale na pewno po odwróceniu łańcuszka zobaczycie, że takie pętelki są. I tutaj właśnie wbijam się w drugie oczko i przerabiam zwykłymi półsłupkami. Czyli wbijam się, przekładam szydełko, nabieram i przez 2. I takich półsłupków mam do wykonania 15, więc przerabiam sobie wzdłuż, aż dojdę do tego momentu i mam tu przerobione 14, 15 oczko jest tutaj takie pierwsze, co robiliśmy, ono ma tutaj taką z tyłu pętelkę, również nie zapominamy, aby przerobić.
I zobaczcie, tak wygląda sytuacja. Mamy sobie taki łańcuszek z półsłupków. Tutaj mieliśmy zaczepienie, natomiast tu już od tego oczka mamy wolne oczka. I ja przerabiam w ten sposób, żeby, ponieważ ja już wzięłam mniejsze szydełko i nie chcę, żeby mój ściągacz był aż tak bardzo zawężony, więc wbijam się na zmianę. W tym rzędzie przerabiam w ten sposób, że wbijam się w 2 kolejne oczka i przerabiam tutaj oczka ścisłe, czyli raz i 2. Natomiast w następnym rzędzie będę się wbijała w 3, czyli raz, 2, 3, na zamianę. Raz, 2, raz, 3. To tak naprawdę zależy od Was, jak szeroki rękaw sobie zrobiliście, jakim szydełkiem przerabiacie. Trzeba sobie wypróbować i zobaczyć, co będzie dla Was odpowiednie. U mnie takie przerabianie, raz wbijanie się w 2 oczka, raz 3, odpowiednio zawęziło ściągacz. Na pewno gdybym się wbijała tylko w 3 oczka, to byłby węższy, natomiast jeśli tylko w 2, to byłby taki luźniejszy. Musicie to po prostu sobie przetestować. I teraz robię tak jak standardowo, czyli odwracam sobie sweter, jestem jak gdyby na lewej stronie, odliczam te 2 oczka, ja wiem, że nie widać, ale staram się właśnie wytłumaczyć, czyli te 2 oczka nie wchodzą w ogóle w skład wzoru, bo zobaczycie, że pierwsze oczko do przerobienia jest po prostu tutaj. I wbijam się tylko w tylną pętelkę, czyli z całego oczka, nie wybieram całe, tylko tylną i przerabiam sobie tak samo półsłupkami, tylną pętelkę. I tutaj cały czas pilnujemy, żeby tych oczek było 15. Tak naprawdę ważne jest właśnie, żebyśmy na końcu przerobili ostatnie oczko i pierwsze będę przerabiała całe i zaraz Wam pokażę, jak to będzie u mnie wyglądało. Czyli tutaj wbijam się tylko w tylną pętelkę i jestem już przy ostatnim oczku i tutaj ostatnie oczko to jest moje to oczko i ja wbijam się tutaj w 2 pętelki, czyli w całe oczko i również przerabiam sobie półsłupek. I teraz tak, nie robię tutaj oczek brzegowych, ponieważ szerokość tutaj tego brzegu by była taka trochę nieładna, nierówna i wręcz nawet by się rozszerzała, więc od razu, tak jak trzymam tutaj na lewej stronie, przekładam sobie w ten sposób robótkę, że mam z tej strony włóczkę, czyli nie tak, że do tyłu, tutaj, tylko jak kończę, przekładam od razu tutaj, pomimo, że mam z tej strony włóczkę, to robiąc tutaj oczko, wracając, ja będę miała je ładniejsze, zobaczycie, że będzie po prostu ładnie je widać, czyli od tej strony włóczka, wbijam się w całe to oczko tutaj, następne, czyli zobaczcie, jak sobie rozszerzycie, jest tutaj takie pierwsze oczko, wbijam się w całe i przerabiam sobie półsłupek. I teraz przerabiam już tylko w tylną pętelkę, czyli tylko oczka brzegowe, tutaj z tej strony, są przerabiane zarówno na początku, jak i na końcu w całą pętelkę. Następnie wszystkie tutaj oczka przerabiamy w tylną. Cały czas idziemy tutaj, tak jak prowadzi nas wzór, będzie się tutaj troszeczkę trzeba odwracać, czyli teraz jak gdyby jestem z tej prawej strony. I teraz przerobię sobie znowu tutaj do tego momentu i przerobiłam sobie 15 oczek. Pamiętajcie, żeby to ostatnie przerobić i zobaczcie, tutaj właśnie widać, że mamy tutaj oczko, które jest zaczepione, ponieważ właśnie ciągnie się tutaj od niego taki supełek. My wyszukujemy kolejnych wolnych oczek, czyli dla mnie wolne oczko jest tutaj i tak jak mówiłam, na zmianę wbijam się raz w 2 oczka, raz w 3, czyli tutaj będę musiała przerobić oczko ścisłe w następnych 3 oczkach, czyli tutaj wbijam się w pierwsze, robię oczko ścisłe raz, wbijam się w drugie, 2 i jeszcze jedno, 3. I na tym polega właśnie cała sztuka zrobienia tego ściągacza, że ja wbijam się na zmianę raz, 2, raz, 3. Oczywiście Wy dostosujcie sobie wielkość ściągacza pod siebie. Możecie na przykład, jeżeli macie bardzo szeroki, to zrobić sobie wbijanie cały czas w 3 lub jeżeli macie wąski, to zahaczać cały czas o 2. To wszystko zależy, co Wam po prostu powychodziło. I teraz tak, znowu odliczam te 3 oczka. Raz, 2, 3. Tak naprawdę też nie trzeba odliczać, bo widać, że pierwszym oczkiem do przerobienia to jest tak naprawdę półsłupek. I znowu przerabiam sobie te półsłupki w tylną pętelkę. Znowu przerabiamy sobie tutaj w tylną, natomiast na końcu jeszcze raz Wam właśnie tutaj pokażę, jak dojdę sobie do końca. Ściągacz również może być oczywiście przerobiony większym szydełkiem, więc wtedy też inaczej będzie się układał, więc tak naprawdę musicie po prostu popatrzeć, co Wam będzie lepiej, jak będzie ładniej to wyglądało.
Ja akurat na rękawkach potrzebuję sobie zrobić taki ściągacz bardziej dokładny, więc użyłam mniejszego szydełka. I znowu, jestem na końcu. I popatrzcie, ja nie zaznaczyłam sobie tej pętelki, ale dzięki temu, że ja wywijam na tamtą stronę, ją po prostu tutaj ładnie widać. Wiem, że jest takie przybliżenie śmieszne, ale tutaj chcę Wam pokazać tą pętelkę, że ona właśnie tutaj jest, to jest moje ostatnie oczko i znowu ja przerabiam. I znowu odwracam w ten sposób i cały czas robię tak samo, czyli tutaj oczko, pętelka. Ta pętelka nawet może być większa, ona się później zaciągnie i ją po prostu z powrotem ładnie widać. I co? W tym rzędzie będę się teraz zaczepiała o 2 oczka. I tak na zamianę. I tak naprawdę rękawek oczywiście musimy zrobić taki sam jeden jak i drugi, więc po prostu ja nie patrzę, czy mam liczbę podzielną przez 2 czy przez 3, po prostu w ostatnim oczku, tak jak mi wyjdzie, tak zostawiam. Ważne jest, żeby po prostu te rzędy tutaj było ich tyle samo, co w tym rękawku, czyli po prostu ja sobie liczę te rzędy i u mnie wyszło, że w jednym mam 20, więc po prostu w drugim też muszę zrobić 20. Liczba oczek jest w zasadzie taka sama, więc jeżeli robimy tak samo cały czas wijając się, więc powinno nam wyjść tak naprawdę tak samo. Ważne tylko, żeby się nie pomylić, tak jak u mnie rzędami, kiedy robiłam 2, kiedy 3, no to trzeba sobie właśnie tego pilnować. Ok, ja dokończam sobie ten ściągacz i pokażę Wam, jak łączyć. Łączenie robię na górze, czyli kończymy ostatnie zaczepienie na górze. I ja już przerobiłam sobie mój rękawek i tak jak mówiłam, nie patrzę na to, ile mi tutaj zostało, czy 3, czy 2 powinno, po prostu się tak wbijam, żeby sobie po prostu w miarę już przybliżyć te rękawki. I teraz tak, jestem na przodzie i zakończyłam tutaj sobie na górze, wywijam sobie w taki sposób, żeby właśnie tutaj mieć lewą krawędź i od razu zszywam. Czyli tak, tutaj wbijam sobie szydełko w pierwsze oczko, całe oczko i przeciągam tą pętelkę, którą mam tutaj. Oczywiście trzeba sobie ją trochę zmniejszyć i przeciągnąć przez to oczko. I tak naprawdę zszywamy sobie już po prostu szydełkiem, wbijając się tutaj w całe oczko. Tutaj, ponieważ idzie taki wzorek, taki sam, można się po prostu wbić tylko w tą tylną pętelkę. Mam nadzieję, że złapało ostrość. I przerabiamy sobie oczkami ścisłymi. Czyli tak, tutaj całe oczko, tutaj tylko tylna pętelka i łączymy. I tak naprawdę robimy sobie tak do końca, do samego końca. Tutaj na końcu można jeszcze dodatkowo się przebić, żeby sobie po prostu jakąś dziurkę zszyć. I zostawiamy sobie tutaj już końcówkę i włóczki i oczywiście chowamy do środka. I to by było zrobione już rękawki. W dalszej części zajmiemy się już kapturem. I kaptur będziemy robić na prawej stronie, czyli tutaj, gdzie mam zaznaczone. To będzie tak naprawdę bardzo proste, będziemy pracować cały czas tam i z powrotem. Mamy tutaj oczka już wyodrębnione, więc nie będzie żadnego problemu. Czyli tak, wbijamy się po prostu w pierwsze oczko, tutaj od lewej strony, ponieważ będziemy pracować właśnie w tą stronę, więc zaczepiamy sobie włóczkę. To jest dokładnie miejsce, w którym ja tutaj też zaczynałam. Poprze pierwszy rząd i przekładamy sobie oczko i oczywiście robimy tutaj pierwszy półsłupek w naszym oczku w ten sposób. Oczywiście ten półsłupek można sobie pierwszy zaznaczyć, jeżeli Wam jest wygodniej. I teraz w każdym takim oczku przerabiamy po prostu półsłupki. Oczywiście też wbijamy się w 3 pętelki, czyli to jest pierwszy, tu jest drugi. Tak naprawdę liczba tych oczek nie jest jakoś szczególnie ważna. Tutaj nie jest nam potrzebna parzysta czy nieparzysta. Powinno wyjść tak naprawdę dokładnie tak sama liczba, jak robiliście po prostu pierwszy łańcuszek. W ten sposób. Przerabiamy sobie tak naprawdę aż do drugiej krawędzi. Czyli tak naprawdę cały czas sobie zaczepiamy i robimy dookoła. Do tego momentu. I już mam przerobione tutaj dookoła łańcusze, tak jak mówię, mamy ładne oczka, więc kończymy sobie tak samo ostatnim oczkiem tutaj tej krawędzi. I co? I robimy tak cały czas, czyli oczko do góry i znowu zaczynamy to samo, co robiliśmy sobie, tylko po prostu na tym kapturku nie ma żadnych zwiększeń, nie ma żadnej linii raglanowej, po prostu przerabiamy sobie tylko te oczka, które tutaj mieliśmy od dekoldu, więc tak naprawdę robimy taki prosty do góry komin, który później będziemy łączyć. I ja właśnie przerobię sobie na wysokość, powiem Wam, ile przerobiłam i pokażę, jak połączyć. Ja już przerobiłam sobie mój kaptur.
tak mniej więcej właśnie to wygląda. To jest moment, w którym zaczynaliśmy. Idziemy sobie do góry i mamy taki prostokącik. Oczywiście możecie w trakcie robienia mierzyć na wysokość, mniej więcej spinać sobie tutaj na środku i patrzeć, czy wysokość jest dobra. Bo właśnie teraz, jak jestem tutaj na lewej stronie, będziemy sobie po prostu zszywać kaptur, czyli zszywamy na lewej. Składamy sobie po prostu kaptur na pół. W ten sposób. Tu jest moja lewa strona, w środku jest prawa. I będziemy po prostu po tych oczkach, które tutaj mamy, zszywać sobie równo. Już Wam pokazuję. I teraz tak, od tej strony, gdzie mamy pętelkę, nie ma znaczenia, z której strony, czy z tej, co zaczęliście, czy z przeciwnej, naprawdę wszystko jedno. Po prostu przykładamy sobie, tak jak mówiłam Wam wcześniej, tu mamy prawą stronę do prawej i od tej strony, gdzie mamy pętelkę, zaczynamy zszywanie. I ja robię w ten sposób, że po prostu wbijam się jeszcze raz tutaj to samo oczko pierwsze i oczko tutaj tak samo pierwsze z drugiej strony i przeciągam przez wszystkie oczka i robię oczko ścisłe. I tak naprawdę robimy sobie tak do końca, czyli za każdym razem biorę jedno oczko z tej strony, drugie z tej i przerabiam oczko ścisłe. Czyli całe oczko i znowu całe oczko, przekładam włóczkę i oczko ścisłe. I tak zszywamy sobie do samego końca. Oczywiście na końcu zabezpieczamy, przeciągamy sobie włóczkę parę razy, żeby się po prostu kaptur nie rozpruł. To będzie taki zwykły kaptur dekoracyjny, więc tak naprawdę ja go tutaj też celowo nie profilowałam, bo on jest no, taki bardziej dekoracyjny. I robimy sobie tak oczywiście do końca, cały czas, oczka ścisłe. Tak będzie to wyglądało z przodu. To będzie nasza prawa strona. I ja już sobie dojdę do końca. I mam już przerobione do końca i oczywiście na końcu też wbijamy się tutaj w ostatnie oczko, przeciągamy i tą włóczkę sobie po prostu chowamy tutaj. I to był kaptur na naszej lewej stronie. Po przewinięciu tutaj na prawą stronę mamy taki najzwyklejszy, prosty kaptur. Oczywiście będziemy jeszcze obrębiać sobie tutaj dookoła. I teraz tak, ja nie mówiłam wcześniej, ale dla osób, które nie chcą takiego kaptura, chcą po prostu zwykłe tutaj mieć dekolt bez kaptura, tak naprawdę pomijamy tę część i przechodzimy już do tej części, gdzie ja po prostu pokażę, jak sobie go wyprofilować. Z tym, że różnica będzie taka, że zamiast dookoła robić po kapturze, po prostu trzeba będzie sobie zrobić dookoła po dekolcie, po prostu łańcuszkiem i dookoła robić dekolt zamiast kaptur. I tak na razie to wygląda. Ja oczywiście nie mam jeszcze przerobionej długości, tak jak mówiłam, tutaj miałam tyle włóczki, więc wracam do zrobienia już mojej docelowej długości i pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie całą długość mojego kardiganu i teraz tak, ostatni rząd, jaki wykonujemy sobie na lewej stronie i nie robimy takiego bąbelka, czyli robimy sobie wzdłuż cały czas półsłupki nawijane, żeby właśnie już nie zaciągać tego bąbla do dołu, żeby mieć wyrównaną krawędź. Ostatni lewy rząd na lewej stronie to są zwykłe półsłupki. I po zrobieniu właśnie takiego rzędu odwracamy sobie, ja już to sobie zrobiłam, odwracamy sobie z powrotem już na prawej stronie, czyli ja mam kardigan w tym momencie na prawej stronie i będziemy sobie robić ściągacz. I żeby zrobić taki ściągacz, dokładnie robię go tak samo, jak robiłam przy rękawach, tylko biorę już sobie szydełko 4 mm, troszeczkę większe niż przy rękawach, ponieważ nie chcę, żeby się zbytnio tutaj zwężała moja robótka. I teraz słuchajcie, tak naprawdę robimy tak samo, czyli zaczynamy w tym miejscu, nabieramy sobie dowolną liczbę oczek. Ja postanowiłam, że ściągacz będzie trochę dłuższy, więc po prostu nabieram sobie na przykład właśnie 20 oczek. Również przerabiam półsłupki w tylną pętelkę i cały czas idąc właśnie góra, dół, będę się wbijała tutaj w te oczka. Dokładnie tak samo jak robiliśmy sobie ściągacz przy rękawie, z tym, że tutaj wbijam się już tylko w 2, nie na zamianę 2-3, ponieważ to by bardzo ścieśniło mi robótkę, a wręcz nawet jeżeli będę widziała, że się za bardzo ściaśnia, to gdzieniegdzie po prostu wbije się w jedno oczko. Jak na razie planuję tutaj w tym pierwszym oczku przerobić łańcuszek, później wbijać się zahaczać o 2 oczka ścisłe i z powrotem znowu moje półsłupki w tylną pętelkę, tak? Czyli to jest dokładnie ten sam wzór, co robiliśmy sobie tutaj na rękawkach. Można właśnie sobie zrobić dłuższy, w zależności od tego, jaki chcecie ściągacz. I to wszystko robimy na prawej stronie, czyli my jesteśmy, słuchajcie, na prawej stronie.
I musimy przejść tutaj przez całą tą krawędź, aż dojdziemy sobie tutaj do tej naszej ostatniej tutaj krawędzi. I z kolei tą krawędź nie odcinamy tutaj włóczki, tylko będziemy sobie teraz wykańczać właśnie te brzegi, które idą dookoła wraz właśnie z naszym kapturem bądź dekoldem, jeśli nie chcecie, nie zrobiliście sobie kaptura. I ja oczywiście przerobię sobie już ten ściągacz i pokażę Wam, jak będę przerabiała to ostatnie już wykończenie. Ściągacz natomiast już nie będę pokazywać, bo jest dokładnie to samo, a wykonujemy tak samo jak przy rękawkach. Ja już przerobiłam sobie cały mój ściągacz, czyli tu był taki początek, idziemy sobie cały czas i tak wygląda u mnie koniec pracy. I teraz słuchajcie, w zależności od tego, czy skończyliście tutaj, mieliście 2 oczka, czy 1 oczko, nie ma znaczenia. Trzeba wczepić się w jedno bądź w 2 oczka, wrócić tutaj z powrotem i teraz, żeby zacząć obrabianie sobie tych krawędzi, mam na myśli właśnie panel przód i tył razem z kapturem, bądź też z dekoldem, z powrotem już tutaj wykonujemy ten sam wzór i zatrzymujemy się tutaj, czyli już nie mamy o co zaczepiać oczek, więc wracamy się i zatrzymujemy tutaj. I mam przerobione już tutaj znowu półsłupkami w tylną pętelkę nasz ściągacz. I tutaj już oczywiście zaczynamy obrębiać sobie tą krawędź, tak jak Wam mówiłam, przód, tył razem z kapturem. Oczywiście jesteśmy na prawej stronie, więc jeżeli robicie tak jak ja, powinniśmy skończyć na prawej stronie. I teraz w zależności od tego, czy macie kaptur, czy nie, ja będę tutaj tworzyła sobie taki łańcuszek. Po prostu nie mamy tutaj ładnej krawędzi, nie mamy łańcuszków i żeby po prostu ładnie wyrównać sobie tą krawędź, ja postanowiłam, że zrobię sobie taki dodatkowy tutaj łańcuszek, który później również będę wykorzystywała do wzoru też półsłupków w tylną pętelkę, tylko żeby to zrobić, potrzebuję tutaj najpierw taki łańcuszek. Czyli zobaczcie, jak się wpatrzycie w ten wzorek, to zobaczycie, że on takimi paseczkami tutaj biegnie. Mamy właśnie takie paseczki, o, w ten sposób, może mam nadzieję, że to widać. I ja właśnie będę bardzo blisko, przebijała się przez te paseczki, blisko krawędzi i tworzyła sobie taki łańcuszek. Czyli po prostu widzę, że na przykład mam tutaj jeszcze taką pętelkę, więc bijam się szydełkiem, przeciągam włóczkę i robię sobie takie po prostu oczko ścisłe. I następny właśnie taki paseczek, który tutaj widzę, to jest ten. I tutaj staram się właśnie wbić pod ten paseczek, czyli szydełko pod, przeciągam włóczkę i robię sobie takie luźne oczko. Robimy oczko luźne, żeby sobie zbytnio nie zaciągać. I zobaczcie, następny taki paseczek, to są dokładnie te, o które zaczepialiśmy półsłupki, więc wyszukuję sobie tutaj takiej pętelki, przekładam szydełko i kolejne oczko ścisłe. I tak naprawdę zobaczcie, same się układają te paseczki, widać, że one tutaj są, więc ja po prostu blisko krawędzi przerabiam sobie luźno, bardzo luźno, żeby też robótki nie zaciśniać, luźno takie oczka ścisłe, które później po prostu wykorzystamy dalej do tworzenia sobie wzoru. Tylko dzięki temu, że właśnie zrobimy sobie tutaj taki łańcuszek, to nie będzie takich dziurek tutaj. Gdybym chciała od razu przejść w półsłupki, to na pewno nie wyglądałoby to tak może estetycznie, ale oczywiście też można tak zrobić, że zamiast robić takich oczek, można by po prostu robić sobie o takie półsłupki, bijać się gdziekolwiek, tak żeby po prostu luźno tutaj przerabiać krawędzie. Ja natomiast lubię mieć tak bardziej estetycznie wykończone, więc dlatego robię sobie po prostu taki łańcuszek. Oczywiście Wy możecie robić jak Wam jest wygodniej, tylko pamiętajcie, żeby właśnie ten łańcuszek robić w miarę luźno, czyli nie zaciskać, bo wtedy na pewno robótka się po prostu zacznie tam nam podnosić i kurczyć. Czyli po prostu wyszukujemy takich pętelek, w które się możemy przebić, przełożyć szydełko i zrobić sobie luźny łańcuszek. I tak robimy sobie dookoła tak naprawdę, tam i z powrotem, do momentu, gdzie dojdziemy sobie do tej naszej drugiej krawędzi. I jak już zrobię sobie taki łańcuszek, to pokażę Wam co dalej. Oczywiście przy dekolcie, jeśli nie macie kaptura, mamy gotowy łańcuszek, więc można jeszcze raz się wbijać w łańcuszek i przerabiać. Ja natomiast mam kaptur, więc po prostu całość muszę obrobić tak dookoła, aż tutaj dojdę do tego momentu. Ja już przerabiałam sobie mój łańcuszek, tam i z powrotem, czyli jestem teraz na drugiej krawędzi. I teraz zobaczcie, tu jest co prawda ta krawędź, gdzie zaczynaliśmy tworzyć łańcuszek, więc tak naprawdę tutaj będzie troszeczkę inaczej układał się wzór,
ale nie będzie to aż takie widoczne. Chodzi o to, że musimy wyszukać sobie tutaj oczek, pierwszych takich oczek, które tutaj mieliśmy całe. A wiem, że ja tutaj nie jestem w stanie Wam pokazać dokładnie, ale bijamy się tutaj w tylną też pętelkę i tu przerabiamy sobie nasze półsłupki dalej. Czyli tak jak gdyby kontynuujemy ten wzór przy ściągaczu, więc wyszukujemy po prostu z oczek tylnej pętelki. I tak robimy sobie oczywiście do końca, czyli tutaj do tego momentu. Wracamy, również robimy w tylną pętelkę, czyli tak, przerabiamy sobie ściągacz. Tu będzie się troszeczkę różnił, wynika to z tego, że niestety robimy w inną stronę, więc ten wzór może troszeczkę inaczej wyglądać, ale jest to naprawdę mała różnica. I z powrotem wracając, znowu przerabiamy tylną pętelkę i tutaj w miejscu, gdzie mamy na prawej stronie nasz łańcuszek, zobaczcie, to są właśnie te nasze oczka, ja tutaj wbijam się w całe oczko, czyli wyszukujemy sobie tych oczek kolejnych. Ja muszę niestety przybliżyć sobie tutaj, o. I w całym oczku robię właśnie półsłupek, czyli w każdym teraz takim oczku przerabiamy sobie półsłupek. Tylko tak jak mówię, pamiętajcie, że my niby jesteśmy na lewej stronie, ale wbijamy się w prawym tutaj w ten łańcuszek, który właśnie przerobiliśmy i również staramy się robić luźne nasze półsłupki. I tak naprawdę wzór jest cały czas taki sam, czyli tam i z powrotem przerabiamy sobie półsłupki. Teraz po przerobieniu już tego łańcuszka w tylną pętelkę, czyli teraz pozostaje nam na razie przerobić w całą pętelkę. O, tutaj z tej strony to będzie tak wyglądało. Natomiast wracając będziemy już przerabiać w tylną pętelkę, czyli ja przerobię sobie znowu ten cały tutaj obieg, można powiedzieć, i pokażę Wam jeszcze rzas, jak to wygląda właśnie od tej drugiej strony, gdzie dojdziemy znowu do końca naszej tutaj drugiej krawędzi. I po przerobieniu tego pierwszego rzędu, gdzie mieliśmy łańcuszek, a w miejscu, gdzie mamy ściągacz, oczywiście pamiętajcie, że wbijamy się w tylną pętelkę. I oczywiście znowu zawracamy, znowu jesteśmy na prawej stronie i od prawej strony już powinniśmy widzieć właśnie tutaj ładnie, w miarę zaciągnięte już półsłupki. Oczywiście nie powiedziałam, ale te łańcuszki, które zrobiliście sobie wcześniej, nawet jeżeli są nierówne oczka, to nie szkodzi, one się właśnie tutaj prostują w tym momencie. I co? I w zasadzie reguła jest cały czas taka sama, robimy sobie te już półsłupki tylko w tylną pętelkę, czyli już w tym momencie cały czas przerabiamy sobie góra, dół, tylna pętelka. I tak naprawdę od Was zależy, jaki długi chcecie, jaki szeroki chcecie ten ściągacz, więc po prostu przerabiamy tak, jak Wam się tutaj podoba. A tutaj wiadomo z tyłu, nie wiem, czy połapało tutaj ostrość, pozostanie nam taka mała zakładeczka związana z tym, że właśnie przerabialiśmy sobie te oczka ścisłe, ale im szerszy zrobicie ten paseczek, to jej tutaj naprawdę nie będzie widać. Więc tak, ja już oczywiście serdecznie Wam dziękuję. Nie będę dalej pokazywać, ponieważ no to jest po prostu cały czas praca tam i z powrotem, dokładnie jak na właśnie tych tutaj ściągaczu, półsłupkach w tylną pętelkę. Mam nadzieję, że kardigan się podoba i że ktoś sobie zrobi, a oczywiście efekt końcowy możecie podziwiać na początku filmu. Do zobaczenia. Jednak to jeszcze nie koniec, bo oczywiście wpadłam jeszcze na pomysł, że może chcecie guziki, bądź nawet jeden guzik. Bardzo często przy kardiganach można mocować sobie jeden guziczek na górze. Ja mam właśnie tutaj taki trochę śmieszny guzik. I słuchajcie, jeśli chodzi o to, jak właśnie sobie zrobić dziurkę pod ten guzik, to bardzo prosto, ponieważ tą dziurkę robimy sobie pionowo, tak jak idzie właśnie ściek. Ja już zaczęłam sobie tutaj przerabiać dookoła, znaczy tam i z powrotem i właśnie tak jak mówię, wpadłam na pomysł, że oczywiście można sobie zaczepić guzik. I teraz tak, ja mam taki właśnie guziczek o taki, więc nie potrzebuję zbyt dużo oczek. Jeśli chcecie sobie zrobić przerwę na guzik, wystarczy po prostu zrobić 3 na przykład oczka łańcuszka w ten sposób, pominąć te 3 oczka i zacząć wkładać, robić półsłupki w następnym oczku. W ten sposób. Oczywiście upewniamy się, że nasz guzik przejdzie, a przeszedł. Wygląda trochę jak nabój. I w taki sposób możemy właśnie porobić sobie takie guziki. Oczywiście ja tutaj nie chcę pokazywać już do końca, bo film mi trochę wieszać długi, ale gdy zawracamy, możemy, oczywiście nawet musimy, przerobić sobie takie... już się przybliża, czyli mamy tutaj nasz łańcuszek i właśnie po zawróceniu albo możemy wbijać się tutaj w całe oczko, czyli wyszukujemy sobie właśnie całe oczko,
ponieważ tak naprawdę najlepiej będzie nam ustabilizować ten wzór całym oczkiem. Ja mam za duże szydełko, ale przydałoby się właśnie wziąć troszeczkę mniejsze i tutaj, o, z tej strony wyszukać sobie całe oczko i również przerobić te 3 oczka, które zrobiliśmy półsłupkami. W taki sposób obrobić, no i oczywiście dalej idziemy tak samo wzorem. Oczywiście taką dziurkę też można tak naprawdę zaplanować na środku, więc też musicie wiedzieć, jaka szerokość będzie mniej więcej tego ściągacza. Ja tylko po prostu chciałam Wam pokazać, że taka opcja też istnieje i przyszywamy z jednej, a z drugiej przykładamy. Dobra, to już naprawdę koniec, także zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia.